Dzień dobry, nazywam się Maciej Kuczyński, jestem specjalistą chirurgii plastycznej. W klinice Mandala wspólnie z panem doktorem Samirem Ibrahimem i Rami Alszykiem zajmujemy się, chirurgią plastyczną. W klinice zajmuję się wieloma rzeczami dotyczącymi chirurgii plastycznej, ale szczególnie interesują mnie nosy. Nosy trudna rzecz, dlatego że później nie można ukryć tego, co się zrobi. Nos jest na twarzy, trudno twarz przykryć, tak żeby cały czas jej nie było widać i dlatego wiąże się to z dużą odpowiedzialnością, jest to wyzwanie i dlatego też trzeba bardzo dobrze się przygotować, mieć dobry kontakt z chirurgiem. A czy istnieje nos idealny? Nie. Nawet jeżeli mi, jako lekarzowi, wydaje się, że widzę kogoś z nosem idealnym, to zazwyczaj ta osoba ma dużo pretensji do swego nosa. Dlatego też, jeżeli chcemy patrzeć na nosy idealne, pójdźmy do muzeum, zobaczmy stare greckie rzeźby. No i wtedy mamy ten mniej więcej ogląd sytuacji, jak te proporcje na twarzy, na ciele powinny wyglądać. Nos generalnie powinien zajmować 1/3 wysokości twarzy. Mniej więcej środkowy odcinek twarzy należy do nosa. Jeżeli on przekracza w którymś kierunku albo za mały, albo za duży, no to wtedy nie mieści się w tych jakby kanonach. Natomiast nie sugerowałbym się tym specjalnie, dlatego że nie ma nosa w przestrzeni zawieszonego. Nos istnieje tylko i wyłącznie na twojej twarzy. Czyli po prostu twoja twarz musi egzystować z nosem. Nos musi stanowić element twarzy, a nie to, żeby był nos i reszta twarzy. Dlatego też po prostu musimy nos dopasować do całości, a całość to jest po prostu oblicze ludzkie. Czyli to oblicze musi być w miarę harmonijne, ale też nie przesadzajmy z tym, bo nosy charakterystyczne potrafią być bardzo atrakcyjne. Dlatego też musimy zawsze, za każdym razem indywidualnie przeanalizować z pacjentem jego nos. Przygotowując się do spotkania z chirurgiem, jeżeli będziemy chcieli rozmawiać o nosie, warto przeanalizować wygląd swego nosa. Lustro nie jest twoim przyjacielem, dlatego że jest bardzo fałszywe. I twój pogląd na twoje własne oblicze jest bardzo zniekształcony. To nie to, że masz złe lustro, tylko źle na siebie patrzysz. Bo zawsze widzisz to, co byś chciał widzieć, albo odwrotnie. Dlatego też proponuję zrobić całą serię takich dosyć brutalnych fotografii. Dlaczego brutalnych? Bo po prostu troszkę tak jak na filmie kryminalnym, albo tak jak my to robimy w chirurgii plastycznej. Dlatego proponuję, zrób sobie zdjęcie w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, tak, tak i z drugiej strony. Wydrukuj to na papierze formatu A4, weź do ręki ołówek, popuść wodze fantazji, jaki byś chciał mieć nos. I to jest bardzo dobre przygotowanie i przede wszystkim może być duża niespodzianka, bo wydaje nam się, że nasz profil, czy nasz półprofil, czy inne ułożenie głowy zupełnie inaczej nam się wydaje, a rzeczywistość jest inna. Dlatego też proponuję, zrób to, popatrz na to krytycznie, ale też niezbyt krytycznie, bądź dla siebie miły i też popatrz na to, jakie nosy ci się podobają. Bardzo jest przydatne, jeżeli weźmiesz ze sobą na konsultację trochę zdjęć nosów, które twoim zdaniem są ładne. Tylko proszę pamiętaj o tym, że nie ma katalogu nosów, że bierzemy nos z Brada Pitta, czy z kogoś tam, czy z Angeliny Jolie i robimy taki sam na twojej buzi, bo to może wcale nie wyjść tak fajnie. Bo pamiętaj, że reszta zostaje niezmieniona. Czyli nos z kogo innego włożony na twoją twarz będzie zupełnie deformował twój wizerunek. Dlatego to ma być twoja twarz, ja mogę przyjąć taką sugestię, ale dlatego musimy się spotkać i dokładnie to wszystko przeanalizować. Pamiętaj o tym, to bardzo ułatwi nasze
porozumienia. Przygotowując się do konsultacji, na przykład o nosie, pozbieraj sobie myśli, a nie tylko myśli, ale również dokumenty. Przeanalizuj swoją historię pod kątem zdarzeń medycznych. Czy miałeś kiedykolwiek uraz? Mówimy o nosie, no to nosa. Czy ktokolwiek robił ci kiedykolwiek jakieś zabiegi, tak zwane prostowanie przegrody, czy jakieś inne operacje, czy przez jakiś dłuższy okres brałeś środki do nosa, na przykład krople sterydowe, albo nie daj Boże narkotyki, co jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem z wielu względów, a dla nosa to jest totalna ruina. Dlatego po prostu przestrzegam też przed tym, choćby pod kątem urody nosa, bo wziewne narkotyki robią wielką szkodę w przegrodzie nosa. Nos się może zapaść i jest to nie do nareperowania tak naprawdę. Przygotowując się do takiego zabiegu, przeanalizuj też, co kiedykolwiek w życiu, jakiekolwiek miałeś operacje. Nie tylko dotyczące tego właśnie obszaru, który mamy operować, ale w ogóle Twoje spotkania z medycyną. Przypomnij sobie, jakie leki bierzesz. Najlepiej je wszystkie albo wziąć ze sobą, albo spisać dokładnie. Dotyczy to też suplementów diety, witamin, dlatego że część witamin może tak działać jak aspiryna przeciwkrzepliwie. I mamy wtedy duży problem z krwawieniem śródoperacyjnym, jeżeli nam o tym nie powiesz i jeżeli nie zaprzestaniesz odpowiednio wcześniej zażywania tych środków. To podczas tej konsultacji przeanalizujemy też to pod kątem funkcji, bo musimy pamiętać, że nos to nie tylko ozdoba twarzy, to nie tylko element twarzy, ale bardzo ważna część układu oddechowego. To jest, mówiąc krótko, zewnętrzna część, która zasysa powietrze, czyli to jest rodzaj rury, która doprowadza powietrze do dalszej części układu oddechowego. Jeżeli w tym przewodzie będą duże przeszkody, no to nie mamy prawa prawidłowo oddychać. Czasem sobie z tego w ogóle nie zdajemy sprawy, bo jeżeli nos nigdy nie był poddany jakimś urazom, operacjom, tylko taki się rozwinął, a musimy pamiętać, że nos u kobiet rozwija się mniej więcej około 15-16 roku życia, a u mężczyzn około 17-18, nawet jeszcze później, to mamy czas na to, żeby się przystosować nawet do złych warunków oddechowych. I dlatego też tak ważne jest badanie nie tylko pod kątem estetycznym, ale funkcjonalnym nosa. Także prawidłowo wykonany zabieg ma przynieść poprawę wyglądu, ale też poprawę funkcji, a przynajmniej nie pogorszyć jej, jeżeli jest dobra. A może inaczej postawimy. Ma być przede wszystkim prawidłowe oddychanie i ładny nos. I to jest wtedy sukces zabiegu. Tak naprawdę ten sukces powinien być niewidoczny dla otoczenia. To nie jest to, że ktoś powie, ale masz śliczny nos, tylko że bardzo ładnie wyglądasz, bo nos będzie elementem urodziwej twarzy. Twojej twarzy, która zawsze dla Ciebie powinna być urodziwa, bo trzeba się lubić. Ważna sprawa. Czasem pacjenci zadają pytanie: Panie doktorze, a może byłoby lepiej, żebym ja najpierw zoperował, czy zoperowała przegrodę, to będzie łatwiej. Nie róbcie tego. Przegroda jest elementem nosa. To jest ściana konstrukcyjna nosa chrzęsnego. Błagam, nie idźcie najpierw robić przegrodę, bo to mi nie pomoże, a to będzie na 3 levele wyżej, będzie po prostu trudność zabiegu. Dlatego jeżeli jest krzywa przegroda, to znaczy, że jest krzywy nos. To jest tak, jakby ściana konstrukcyjna była krzywa i cały dach wtedy jest pochylony. Także nie ułatwiajcie, tylko po prostu przyjdźcie z tym nosem całym, z przegrodą, bo przegroda jest częścią nosa. Nie operujcie jej osobno. Nos operuje się w całości, łącznie z przegrodą.
Podsumowując temat konsultacji nosa. Idąc do specjalisty chirurgii plastycznej w sprawie nosa, powinieneś mieć jakieś pojęcie, co byś chciał z tym nosem zrobić, czyli to, o czym mówiliśmy, analiza swoich własnych zdjęć, plus zdjęcia nosów, które Ci się podobają, historia zdrowotna, czyli jakie leki bierzesz aktualnie, jakie brałeś, na co chorujesz. Nie ukrywamy nic. Wszystkie rzeczy mogą być bardzo istotne. Jeżeli nie pamiętamy nazw leków, dochodzimy do tego, spisujemy je, przynosimy ze sobą. Także trzeba też sobie przypomnieć, czy jakieś zabiegi, czy jakieś urazy były związane z nosem i inne zabiegi dotyczące naszego ciała i w ogóle. Także to są bardzo ważne rzeczy i to nam bardzo ułatwi kontakt podczas pierwszego spotkania. Mówię pierwszego, bo czasem spotykamy się wielokrotnie. To nie musi być jedno spotkanie. Czasem wystarczy. Natomiast później jest tak, że pacjent wychodząc z gabinetu mówi: miałem zapytać o tyle rzeczy, ale zapomniałem. Dlatego proponuję, przygotuj sobie na kartce czy w telefonie, spisz pytania, które byś chciał zadać chirurgowi i go po prostu przepytaj. Odhacz każde pytanie, które chciałeś zadać, a jak przyjdą Ci do głowy nowe, nie krępuj się. Tyle razy, ile trzeba, możemy się spotkać, możemy się skomunikować. Ja bardzo lubię WhatsAppem się porozumiewać, dlatego tutaj nie można mieć żadnych zahamowań, jeżeli chodzi o komunikację. To są rzeczy, które procentują później w przyszłości.